To nasza pierwsza wyprawa na Bałkany i pierwszy raz w Bośni i Hercegowinie. Kraj zainteresował nas swoją skomplikowaną i tragiczną historią, dlatego od Sarajewa postanowiliśmy rozpocząć naszą podróż. Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, choć na chwilę zepsuł nam je tramwaj, którym z lotniska podróżowaliśmy do centrum. Na szczęście to tylko tymczasowe niepowodzenie. Potem było już tylko lepiej. Zdecydowanie Bośnia i Hercegowina warta jest odwiedzenia, ponieważ jest to kraj, który nadal tkwi głęboko w końcówce XX wieku, nie mentalnie, ale historycznie. Kraj od zawsze zwany był bałkańskim kotłem, który dziś składa się z dwóch składowych części, 3 narodów, 10 kantonów i 1 republiki. Główną zaletą turystyczną kraju są piękne krajobrazy i klimatyczne miasta, które w większości stanowią połączenie osmańskiego wschodu i habsburskiego zachodu. Bałkany są generalnie zaskakującym regionem świata i wiele osób, które przyjeżdża tutaj na krótki czas, na krótki pobyt, zakochują się w Bałkanach. To, co najbardziej urzeka, to są właśnie ludzie i ich stosunki między sobą i wobec turystów. Ja myślę, że wiele osób to przyciąga w ogóle do Bośni i Hercegowiny, że chcą właśnie zobaczyć, jak ten kraj się podniósł po wojnie. Rozmawiamy z Julią Bernacik, Polką pochodzącą z Poznania, od 10 lat mieszkającą na Bałkanach. Moja miłość do Bałkanów zaczęła się wraz z tym, jak rozpoczęłam studia w Poznaniu na filologii serbsko-chorwackiej. Profesorowie, którzy byli z Bałkanów, nas zarazili tą fascynacją do Bałkanów i z biegiem czasu ta miłość rośnie, dlatego przeniosłam się też z Czarnogóry teraz do Sarajewa, żeby poznać kolejne oblicze Bałkanów. Swoją przyszłość wiążę z Bałkanami i z turystyką na pewno. Chciałabym, żeby coraz więcej Polaków odkrywało ten piękny region Europy. Jest tuż obok nas, a jest taki jeszcze nieodkryty. Turystów przybywających do Bośni i Hercegowiny zaskoczy już ten pierwszy przystanek – Sarajewo. Jest to wizytówka Bałkanów, w której znajdziemy wszystko: przenikające się kultury i religie, bogatą w smaki regionalną kuchnię, kolorowe bazary, zamki i twierdze. Jest tu również wszystko to, czego potrzebujemy do życia: sklepy, markety, centra handlowe, restauracje na każdą kieszeń, a także wbrew wielu opiniom sprawna komunikacja miejska i regionalna. Podczas pobytu odwiedziliśmy 2 miasta, a w nich wiele ciekawych miejsc. Stolica kraju i jednocześnie stolica Federacji Bośni i Hercegowiny. Metropolia zamieszkiwana przez ponad 500 000 osób różnej narodowości. Sarajewo to swoisty tygiel bałkański, w którym spotkamy Bośniaków, Serbów i Chorwatów. Każdy z narodów reprezentuje inną religię. Miasto jest klasycznym bałkańskim przykładem spotkania 2 światów. O zabytkach miasta opowiadamy w innym odcinku. Link na końcu filmu. Sarajewo aż 3-krotnie stało się centrum świata. Uznawane jest za miejsce rozpoczęcia I wojny światowej. Następnie w 1984 roku, kiedy odbyły się tu zimowe Igrzyska Olimpijskie, niektóre obiekty z tamtych czasów pozostały. Po starym torze można spacerować i robić ciekawe, pamiątkowe zdjęcia. Opowiadamy o tym w innym odcinku. A po raz ostatni podczas wojny bośniackiej, kiedy było najdłużej obleganym miastem we współczesnej historii Europy. Zwiedzanie podzieliliśmy na kilka etapów. Wybraliśmy się m.in. w okolice sarajewskiego lotniska, gdzie znajduje się tunel Nadziei. Tunel łączył oblegane Sarajewo z wolną częścią Bośni. Dzięki niemu wiele osób zostało ocalonych. Kolejnym wymownym dla nas punktem była wizyta w Muzeum Zbrodni przeciwko Ludzkości i Ludobójstwa. Przedmioty osobiste ofiar wojny poruszyły nas bardzo mocno. Muzeum bez cenzury pokazuje bestialskie oblicze wojny lat 90. na terenie Sarajewa.
Jednym z najlepiej znanych miast poza stolicą jest Mostar. Nazwa pochodzi od wybudowanego nad rzeką Neretwą mostu. Konstrukcja pochodzi z połowy XVI wieku i została zbudowana na zlecenie tureckiego sułtana Sulejmana. Most szybko stał się symbolem pojednania wschodu z zachodem, ale pomimo długoletniej tradycji został zniszczony podczas wojny, a niedługo po niej odbudowany. O Mostarze opowiadamy w naszym odcinku z cyklu City Break. Link na końcu filmu. Wiele osób narzeka na komunikację, twierdząc, że najlepiej poruszać się po Bośni własnym samochodem. Jest to oczywiście nieprawda. Miasta kraju oraz oba regiony są dobrze skomunikowane. Podróżowaliśmy po Bośni autobusami i pociągami, a w Sarajewie również komunikacją miejską, która może do najnowszej nie należy, ale działa sprawnie. Nigdzie nie było problemów z zakupem biletów, również tych z wyprzedzeniem. Natomiast miłym wspomnieniem podróży na pewno będą ręcznie wypisywane do biletu kolejowego miejscówki. Do Sarajewa można dostać się na kilka sposobów. Tym najprostszym jest oczywiście przylot na lotnisko zlokalizowane w zachodniej części miasta. Stąd do centrum dojedziemy m.in. tramwajem czy trolejbusem, ale trzeba się do nich kawałek przejść. Sieć kolejowa oplata sporą część państwa i z Sarajewa można dostać się do kilku miejscowości. Nas szczególnie interesował Mostar. Na tej trasie kursuje nowoczesny skład Talgo. Koleją z Sarajewa można dotrzeć do kilku większych miast Federacji Bośni i Hercegowiny. Republika Serbska posiada swoją własną sieć. Jeśli nie da się dotrzeć pociągiem, to na pewno autobusem. W Sarajewie są dwa dworce autobusowe. Główny, położony przy stacji kolejowej, obsługuje Federacja. Z drugiego, Sarajewo Wschód, jeżdżą do miast Republiki. Walutą obowiązującą w Bośni i Hercegowinie jest marka zamienna, oznaczona symbolem BAM lub KM. Kurs marki jest związany na stałe z walutą europejską i zawsze wynosi dokładnie pół euro. Będąc w Bośni i Hercegowinie koniecznie musicie napić się bośniackiej kawy. To prawdziwy rytuał. Teraz dodam cukier. Polecam, bardzo dobre. Na Bałkanach, jeżeli pytasz kogoś, jak się ma, to zawsze odpowiada coś pozytywnego. Dobrze, super, ekstra. Jak już jest naprawdę tragicznie, to mówi, będzie lepiej. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia! Spodobała Ci się Bośnia i Hercegowina? Zobacz inne filmy z tego kraju. Polecamy!